Dzień dobry, mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. Dzisiaj opowiem Wam o składnikach diety oraz ziołach wpływających na potencję i płodność. Temat w ostatnim czasie jest dosyć istotny, bowiem coraz więcej par niestety boryka się z problemem zajścia w ciążę. Oczywiście jest to temat złożony, delikatny, no i nie oszukujmy się, nie najłatwiejszy, dlatego że musimy zrobić badania hormonalne, mieć różne wizyty, konsultacje lekarskie, ale również dieta ma tu kluczowe znaczenie, czyli tak zwany healthy lifestyle. Zaczynamy. Jeśli nasze starania trwają już trochę, a upragnionego wyniku wciąż brak, to zwróćmy uwagę na kilka kwestii związanych z naszym zdrowiem. Po pierwsze, prawidłowa masa ciała zarówno u panów, jak i u pań. Nadwaga lub otyłość, zwłaszcza na otyłość brzuszna, przyczynia się do insulinooporności. I często pacjentki, które właśnie starają się o ciążę, chorują na zespół policystycznych jajników również. Otyłość bardzo często jest związana z zespołem policystycznych jajników. W pewnym sensie można powiedzieć, że jest ona zarówno przyczyną objawów, jak i objawem samym w sobie tej choroby. Dlatego pierwszym wskazaniem, również lekarskim, jest zmiana diety, aby zacząć odżywiać się zdrowo, aby zgubić nadmierne kilogramy. Czyli czego unikamy w naszej diecie, co wpływa właśnie na ten przyrost masy ciała? Przede wszystkim pszenica, dlatego że ma ona wysoki indeks glikemiczny, jest ona bardzo kaloryczna. Po drugie cukier i przetwory, które go zawierają. Na pewno fast foody, jak również pożywienie przetworzone, gotowe, gdzie jest pełno ukrytego i tłuszczu nasyconego, i cukru, i konserwantów, i ulepszaczy. Czyli nie wpływa to dobrze na nasz organizm, a nasz organizm ma być gotowy na przyjęcie nowego życia, czyli musi po prostu być zdrowy. Zaczynamy lub kontynuujemy aktywność fizyczną albo codziennie, albo 3-4 razy w tygodniu. Jeśli to nam pomaga, możemy zacząć medytację, aby zmniejszyć stres. Dlatego, że jeżeli to trwa długo i długo się staramy o dziecko i nic z tego nam nie wychodzi, jest to stresująca sytuacja. Tutaj również właśnie sport bardzo pomaga. Produkty, które powinniśmy wprowadzić do naszej diety, są to produkty bogate w cynk. Cynk jest niezbędny do syntezy hormonów, jest on ważny m.in. do prawidłowego przebiegu owulacji, cyklu menstruacyjnego oraz żywotności plemników. Źródła cynku w diecie to mięso, wątroba, sery podpuszczkowe, fasola, groch i kasza gryczana. Witaminy. Pierwsza jest to witamina C. Jest ona korzystna dla pań i dla panów, ponieważ jest silnym antyoksydantem. Oznacza to, że chroni nasz organizm przed wolnymi rodnikami, czyli neutralizuje je. Chroni nasz organizm przed stresem oksydacyjnym. Organizm ludzki nie wytwarza tej witaminy, więc musimy ją dostarczać z pożywienia. Źródła witaminy C to przede wszystkim warzywa i owoce, czyli papryka, nać pietruszki, brukselka, brokuły, owoc dzikiej róży ma bardzo dużo witaminy C, czy czarna porzeczka. Pamiętajmy o tym, że warzywa i owoce według piramidy zdrowego żywienia to powinny zajmować w ciągu całego dnia 4-5 porcji na nasze posiłki. Selen. Selen jest niezbędny w przemianach hormonów tarczycy i chroni przed stresem oksydacyjnym również. Natomiast selen w organizmie mężczyzny wpływa na produkcję plemników oraz na poziom testosteronu. Bogate w selen są przede wszystkim orzechy brazylijskie. Zjadajcie 2 dziennie, aby pokryć zapotrzebowanie na ten bardzo ważny pierwiastek. L-arginina. Jest to aminokwas występujący w produktach bogato-białkowych. Wpływa on na ukrwienie macicy, na zwiększenie wytwarzania śluzu i przyczynia się do podwyższenia ilości progesteronu. Jakie są źródła? Przede wszystkim ryby, a więc łosoś, a więc tuńczyk, a więc pstrąg. Pamiętajcie, jemy ryby 2 razy w tygodniu. Mięso, indyk, kurczak czy wieprzowina, ale również ciecierzyca, czy soczewica, czy przetwory mleczne. Zioła, które będą nam wpływały na płodność i potencję, to przede wszystkim jest pochrzyn włochaty, inaczej wild yam. Wpływa on na unormowanie cyklu miesięcznego, na zwiększenie libido u kobiet, podnosi poziom progesteronu.
Wpływa również na wytwarzanie śluzu i jest bogaty w fitoestrogeny. Dla panów w diecie powinno być dużo żeńszenia. Podwyższa on libido, powoduje, że mamy więcej energii, a więc lepsze samopoczucie, co za tym idzie, większą ochotę na seks. Wpływa również znacząco na jakość męskiego nasienia. Dla panów w diecie również istotny jest korzeń maka. Zwiększa popęd płciowy u mężczyzn, wpływa na libido. Ten suszony korzeń składa się przede wszystkim z węglowodanów, 59%, 10% to białko, 8,5% to błonnik, tłuszcze to tylko 2,2% składu. Maka bogata jest w wapń, magnez, fosfor, potas, sód, cynk, jak również witaminy z grupy B. Możemy go dodawać do koktajli, na przykład buzdyganek. Równolegle ze wzrostem poziomu testosteronu w organizmie podniesie libido i polepszy sprawność seksualną. Tribulus sprzyja lepszej płodności poprzez zwiększenie ilości nasienia oraz poprawę ruchliwości plemników. Panowie, pamiętajcie, unikamy alkoholu, piwa w diecie, palenia papierosów. Oczywiście pań to też dotyczy. Niechaj pożywienie będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem. Są to słowa Hipokratesa, które do dnia dzisiejszego są bardzo istotne i wpływają właśnie na płodność i na potencję. Mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę Wam wyjaśniłam właśnie w kwestii prawidłowej diety, jeżeli się staracie o dzidziusia. Bardzo dziękuję za dzisiejszy udział i zapraszam na kolejny odcinek.